Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego serca, po raz kolejny zapraszam was do mnie, przychodzę, aby wezwać mój lud do zgromadzenia się wokół mojego stołu. Kocham was, moje miłosierdzie pozostaje otwarte dla wszystkich, bez zastrzeżeń, dla wszystkich, trzeba tylko zaprosić mnie całym sercem i z mocną intencją poprawy. Tak wiele rzeczy rozprasza was, oddzielając was ode mnie. Zło przedstawia wam tyle kuszących twarzy w każdej chwili dnia, abyście nie mieli czasu przyjść do mnie, a wy, umiłowani moi, wpadacie w pułapkę i owijacie się w świat. To jest powód moich wezwań do miłości braterskiej, do miłości w rodzinach, do miłości bliźniego, do bycia świadectwem mojej miłości. Dziś powierzam wam, mój ludu, walkę ze złem, które każdego dnia wdziera się do coraz większej liczby serc. Powierzam wam, abyście prowadzili walkę w miłości, będąc zawsze moimi świadkami. Trzeba, abyście szerzyli miłość wobec wszystkich waszych braci i sióstr, bo zło bierze w posiadanie tych, którzy żyją odrzucając mnie, a tym istotom ludzkim wielki uzurpator, diabeł otwiera oczekiwaną drogę, aby odzyskać i wziąć w posiadanie duszę. W tych chwilach strach przed kursem, który ludzkość obiera z powodu niepewności przed przyszłością, która nie jest obiecująca, jest wykorzystywany przez bestię, która planuje swoje wielkie objawienie, przedstawiając się jako anioł światła i nosiciel zbawienia dla wszystkich ludów. Spójrzcie, co człowiek zrobił z moim stworzeniem. Co człowiek robi z moją miłością. Co robi człowiek przed wezwaniami mojej matki, która wstawia się za wami. Odrzucenie jest tym, co otrzymujecie, odrzucenie, pogarda, obojętność, a nawet ci, którzy są posłuszni moim wezwaniom i podają je do wiadomości ludzkości, są nazywani szalonymi. Biedne dzieci mojego serca. Będą płakać przed bólem, który będą nosić oddając się w ręce tych, którzy chcą ich tylko kontrolować, aby oddać ich w ręce wroga. Zostaną oddani w ręce tego, którego przyjmą jako króla, tego, który później zamieni się w króla terroru dla mojego ludu. Tak wiele ostrzeżeń, tak wiele znaków. A mimo to wpadną w ręce złego, w ręce uzurpatora. Wyśmiewali się z Noego, gdy był posłuszny mojemu ojcu, dziś wyśmiewają się, a nawet prześladują tych, którzy są mi posłuszni i głoszą moje wezwania donośnym głosem. W przeszłości człowiek był nieposłuszny i ściągnął na siebie karę, dzisiaj człowiek jest nieposłuszny i otwiera nad sobą znowu magnes przyciągający karę, która zstąpi. To jest powód mojego wezwania, abyście wy, którzy słuchacie mojego słowa, byli światłem, pochodnią, latarnią, która woła jednym głosem, aby wiele dusz nie zostało straconych, a wasi bracia i siostry nie zamykali swoich serc na wezwania mojego domu. Umiłowane dzieci, wasi bracia i siostry nie rozumieją pilności wezwań moich i mojej matki. Módlcie się i czyńcie zadość, w tej chwili jest tak wiele przemocy. Przemoc zagnieżdża się w sercu człowieka, a serce jej nie dostrzega. Jest to plaga, która rozprzestrzenia się nie będąc pożądaną, ale jest akceptowana przez wielu, którzy nie dostrzegają powagi wydarzeń, które ich otaczają. Obudźcie się. Bestia bowiem bierze w posiadanie ludzkość w zamian za fałszywą stabilność wśród ludzi. Żądło bestii wprowadziło się na świat i kieruje swoim jadem umysły ludzi, prowadząc ich do działania wbrew moim przykazaniom. Krew niewinnych, którym odmawiacie prawa do życia, rozleje się po ludzkości. Ten,
Kto postępuje w ten sposób, ma na swoich rękach tak wielkie przewinienie. Moje kochane dzieci, nie usprawiedliwiajcie zła, ja was nie karzę, to człowiek sam siebie karze, za brak przyjęcia tego, co otrzymał od naszego domu. Umiłowani, nawet natura już was nie uznaje, ale raczej buntuje się przed nieposłuszeństwem ludzkości. Teraz jest ten wyczekiwany moment. Brak miłości zmusza mnie do szukania tych, którzy są moi. Przychodzę z moim miłosierdziem. Przychodzę, aby szukać Ciebie. Jeszcze raz wzywam was, abyście podnieśli głos, abyście nie milczeli, abyście byli odważni i ostrzegali tych, którzy są moi. Jest to konieczne, moi ukochani, jest to konieczne, ale przede wszystkim jest to konieczne, abyście w każdej chwili utrzymywali się w ciągłym nawróceniu i pozostawali w stanie łaski. Będę wam pomagał w każdym czasie. Podnoście głos, nie milczcie, jesteście moimi dziećmi, a moje dzieci podnoszą swój głos z wiernością. Mój ukochany ludu, ileż to drzwi wciąż się zamyka, gdy matka moja wzywa was, abyście pozwolili nam wejść. Dzieci, z taką łatwością zostawiacie mnie na uboczu, aby dalej pogrążać się w grzechu. Używacie mnie jako pretekstu, nie poświęcając ani chwili na modlitwę, aby być bliżej mnie. Serce ludzkie bije nie w zgodzie z moim, ale raczej dla niezmierzonej przyjemności, nie zważając na moje prośby, wręcz przeciwnie, żyjecie oddając się w ręce szatana. W tych poprzednich miesiącach wzywałem was natarczywie do przygotowania się, do zmiany postawy przed rychłym wypełnieniem się proroctw, ale mój lud nadal błądzi po pustyni grzechu i z łatwością nawiązuje do mojego miłosierdzia. Zaprzeczacie głośno nie tylko moim słowom, ale prześladujecie mnie bez wytchnienia. To nie ja jestem karzący, to ludzkość sprowadza na siebie skutki swoich szkodliwych zachowań, zło domaga się swoich łupów, moje miłosierdzie ostrzega was bez przerwy, ale ja nie jestem słuchany, żyję zapomniany i wzgardzony. Każdego dnia w pewnym momencie patrzycie na siebie w lustrze, a ono odbija obraz, który każdy z was chce zobaczyć w dogodnym dla siebie momencie. Zobaczycie siebie przed prawdziwym lustrem, przed osobistą prawdą, przed waszym własnym zachowaniem, przed odmowami mojej miłości, przed pluciem i bluźnierstwami, które wypowiedzieliście, przed odmowami wezwań i miłości mojej matki. Tak, małe dzieci, lustro waszego życia stanie przed każdym z was i pokaże wam prawdziwe oblicze, nie to, które chcecie zobaczyć, ale prawdziwe. Dziś wzywam was, abyście powrócili na właściwą drogę, zmieńcie kierunek waszego postępowania i przyjdźcie do mnie z szybkością. Nie lękajcie się inności od świata, lękajcie się utraty życia wiecznego. Dzieci, zło ułożyło drobiazgowy plan i wpadliście w jego szpony, pionowo przeżywając fatalne zakończenie. Pomijając moje prośby, nadal oddajecie się grzechowi, a wraz z nim odczłowieczeniu. Dzieci, posłuchajcie mnie, nie pragnę, abyście przyszli do mnie ze strachu, ale z miłości, i właśnie moja miłość wzywa was dzisiaj do powrotu na prawdziwą drogę. Nie bądźcie obojętni na to, co dzieje się w stworzeniu, nie bądźcie ślepi na klęski żywiołowe, które są niczym innym jak samą naturą, która czuje, że jesteście obojętni wobec waszego Stwórcy. Jak wielu nazywa mnie ojcem, a w ich sercu panuje zło. Jakże wielu wymawia moje imię i wypowiada bluźnierstwa z równym powodzeniem. Stworzenie domaga się mnie, człowiek gardzi mną. Umiłowani moi, ofiaruję wam moje serce, abyście się w nim schronili, w nim zło was nie dotknie. Ja jestem drogą, przyjdźcie do mnie, zwróćcie się do sakramentu pojednania, aby trudna chwila,
która zbliża się do ludzkości, zastała was przygotowanych, umocnionych duchowo. Małe dzieci, przyjdźcie do mnie, kocham was, Jezus.